Something's in the air. I can feel it everywhere. Dzień dobry, wprost z deptaku w Golem. Jestem w Albanii. Jaki plan na dziś? Jedziemy do Vlori. Raczej będziemy to brać na strzał, czyli tam jest około godzina 20 minut. No i zobaczymy, jak Vlora wygląda. Nie byłem tam. Jeżeli widzieliście odcinki moje z Albanii, bardzo mi miło, cieszę się bardzo. Zobaczcie z poprzedniego roku, tam był przelot na Korfu i później promem. Tym razem przyleciałem, jak już w pierwszym odcinku widzieliście, do Tirany i z Tirany udajemy się na południe. Zapraszam do oglądania. Taki mamy jeszcze obok widoczek. O. Nie powiem, klimatycznie to tu mają zrobione. O, klimatycznie. Cena też będzie klimatyczna. Z takim widoczkiem. Już wam coś pokażę. Dojechane do Vlory. A plaża nazywa się Boa Beach. Takie ceny. Idziemy zobaczyć. Można pochillować. Dzisiaj na obiad wchodzi pizza z 4 serów, ale nic w tym jakby specjalnego. Specjalne jest picie, które sobie wybrałem. To mamy carrot juice z marchewki, a tu mamy z buraka. Obstawialiście, że będę piwo żłopał, co? A tu niespodzianka. Ha? Jak można zauważyć, łagodne zejście do morza, co dla dzieciaków jest super, ale widzę tu jakieś gloniki. Pewnie będzie trzeba odejść kawałek, by tych gloników uniknąć. Ale jakby takie nawet maluszki, proszę bardzo. Też rodzice kąpią. Przejechałem Vlorę i w poszukiwaniu również jakiegoś noclegu. Mnóstwo takich dużych hoteli. Myślę, że ta promenada łącznie z tymi hotelami rozciągała się ze 2 km. I dojechałem do takiego miejsca noclegowego. Taki sobie domek. No, takie to widzicie, ale jest kuchenka na kempingu. Taki bungalow, nie bungalow. Jeszcze wam tu oświecę. Łazienka typowo albańska, czyli prysznic, koło tego kibelek. Cyk. A właśnie, tutaj nie sprawdzałem, czy tu jakieś... O, tu jakieś szklanice są. Miski są. Ej, poważnie, nie patrz.
No nówka sztuka prawie. Czyli można sobie coś ugotować. Lodówka. Duże łóżko i dwa małe. Jest również klimatyzacja. Pilot jest? Dobra, jest pilot. No. Tak to wygląda. I wyjście jest, bardzo proszę. Czyż nie pięknie? Co więcej trzeba? Zapłaciłem za to 20 euro za jedną dobę. Bez śniadania, ale z leżakami i z Wi-Fi. Jak macie jeszcze jakieś pytania, oczywiście piszcie, to wam napiszę, jak ten kemping, co i jak się nazywał. No. Zapraszam do komentarzy i zadawania pytań pod film. Pani na kempingu poleciła mi oddalony o 6 km sklep, ale bardzo dobrze zaopatrzony w warzywa, owoce, troszkę mięs. Ja sobie wziąłem jakieś takie szynki, ale i kiełbasy, i parówki, jakieś takie rzeczy. Browarek, stoleków. I could see this through. I could wait another night. One more night, one more night. I could fight it through till the darkness turns to light. One more night, one more night. To jakaś przystań jest. Czy jakby to nazwać? No chyba tak. Chociaż chyba niekoniecznie, bo no przecież tu nie ma żadnych tych, no takich, co zabezpieczają łódkę, żeby nie obijała się o brzeg. Wy pewnie wiecie, jak to się nazywa, to napiszcie. Plaża, a za tą plażą taki żółty budynek za drzewami, no to właśnie są, tam chyba jest 8 takich bungalowów. A obok również do tego samego właściciela kempingu należą właśnie takie apartamenty. Myślę, że przy mniejszych falach można by tu było poskakać, ale pamiętajcie, wpierw trzeba sprawdzić, jak głęboko jest, czy jest bezpieczne dno, żeby takie wakacje nie skończyły się dla Was jakimś urazem, a już nie mówiąc o jakiejś kontuzji na całe życie. Prysznice na plaży, by się odświeżyć, a później od razu hop do kampera. Te leżaki oczywiście są w cenie apartamentów, ale czy kamperów, jak się pozostawia kampera? Nie korzystam, nie jeżdżę kamperem. No to jakby nie pytam, nie jestem tym zainteresowany. Ale gdybyście chcieli takich informacji, żebym udzielał Wam, żebym Wam podpowiadał, to mi napiszcie, postaram się następnym razem, będąc w takiej fajnej miejscówce, również o tym pamiętać i Wam przekazać. Ja już kolację wciągnąłem, zakupioną w sklepie. I cóż, wypadałoby się pożegnać w tym odcinku z Wami. Bardzo Wam dziękuję, że towarzyszycie mi w zwiedzaniu Albanii. Do następnego odcinka z takim zachodem słońca
żegnam się z Wami. Trzymajcie się. Cześć. A, jeszcze ważne, udostępnijcie, jeżeli macie jakichś znajomych, którzy się wybierają do Albanii, udostępnijcie im ten film. Będzie, myślę, że im łatwiej podróżować po Albanii, a mi zrobi się miło, że też uznajecie, że jakieś wartościowe rzeczy przekazuję w materiałach.